Panowie, dużo mówiłem na temat przemysłu 4.0, na temat czwartej rewolucji przemysłowej. Nie powiedziałem tylko jednego. Jaka jest definicja czwartej rewolucji przemysłowej, a problem polega na tym, że tych definicji jest kilka i każdy trochę inaczej interpretuje to zjawisko. I właśnie jestem ciekaw tego, jak panowie definiują przemysł 4.0, z czym według panów on się wiąże. I zaczniemy od pana Szymona Popriana. Dzień dobry Państwu, ja się przedstawię w 2 słowach. Jestem wiceprezesem zarządu, dyrektorem finansowym firmy Wipasz S.A. My się zajmujemy produkcją pasz, mamy 5 lokalizacji, w których są fabryki produkujące pasze, a także jesteśmy obecni w trochę bardziej innowacyjnym przemyśle, konkretnie w produkcji mięsa drobiowego. Jako podmiot zintegrowany nie tylko produkujemy pasze, ale również zwierzęta, kurczaki, które karmimy tą paszą, a następnie ubijamy, przetwarzamy na mięso. I jest to sektor, być może będę mógł jeszcze w dalszej kolejności trochę o tym opowiedzieć, a jest to sektor bardzo innowacyjny, w którym dużo rozwiązań wymaga aktywnej współpracy z firmami, które wdrażają rozwiązania IT, bo i technologia jest bardzo skomplikowana, bardzo postępowa i tego wymaga. Natomiast co z przemysłem 4.0? Co z przemysłem 4.0? Ja powiem Państwu szczerze, że sam zastanawiałem się nad tym, jaka jest ta definicja i co to jest ten przemysł 4.0. Starałem się trochę przygotować do tego naszego dzisiejszego spotkania i spróbować przeczytać kilka definicji. I powiem Państwu, że dla mnie przemysł 4.0 to jest w gruncie rzeczy coś, co obserwujemy w naszej firmie, co obserwujemy, myślę, w wielu firmach, tych większych, tych bardziej postępowych, co się dzieje. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie nowoczesnego rynku, zapotrzebowanie na bycie efektywnym. Zapotrzebowanie na bycie efektywnym przez połączenie pracy maszyn, pracy ludzi i całej organizacji w jeden tak naprawdę układ, w którym wszystko ze sobą tak współpracuje, że daje jak najlepsze efekty. Mieliśmy rewolucję przemysłową, mieliśmy potem elektryfikację, mieliśmy informatyzację. Dzisiaj mamy ten przemysł 4.0, który mówi, że wszystko to wzięte razem, plus ludzie, którzy nad tym pracują, ma stworzyć jakiś optymalny układ, optymalny system, w którym firma działa jak najlepiej. To 4.0 nam się wkrada. To 4.0, które mówi, że wszystko zaczyna być jakąś jednością, która zmierza do celu, jakim jest efektywne gospodarowanie, jest obecne, myślę, coraz bardziej, coraz szerzej i wszystkie zmiany, które idą już nie tylko w kierunku takim, że my kupujemy maszynę, tylko idzie w tym kierunku, że my wdrażamy rozwiązanie. I myślę, że no właśnie, może żeby tutaj jakby skonkludować pytanie pana Krzysztofa, jak ja rozumiem, no właśnie tak, natomiast szczerze myślę, że pod tym hasłem kryje się jakaś pewna bardzo ważna wizja, która mówi, że my po prostu musimy pozostać otwarci na zachodzące zmiany systemowe, które widzimy w otoczeniu, możliwości informatyczne, technologiczne, musimy się rozwijać, musimy nadążać, nie zostawać z tyłu, tak jak niektóre przykłady, które pan Krzysztof przedstawił w swojej części prezentacji firm, które przespały swój czas. Musimy nadążać za nowymi możliwościami technicznymi, informatycznymi, technologicznymi, systemowymi, które pomogą nam dalej efektywnie gospodarować. Panie Rafale, a pan jako dostawca rozwiązań informatycznych, jak rozumie przemysł 4.0? Co się za tym kryje? W pierwszej kolejności to jest wyjście poza samą digitalizację procesu. Od tego zaczęliśmy i to była jeszcze ta rewolucja trzecia, czyli wszystko, co powstało po tym, ma temu służyć. Trudno sobie wyobrazić w tej chwili w jakiejkolwiek firmie jakąkolwiek innowację, żeby nie była oparta o technologię. I to jest przemysł 4.0. Każda innowacyjność, każda próba zwiększenia produktywności, wydajności firmy opiera się o technologię, jakkolwiek. No i w tym się opiera cały przemysł 4.0. Panie Grzegorzu, czy przemysł 4.0 to jest mit, czy to jest realny trend, który widzimy? Bo przytaczałem różne dane, które pokazują z jednej strony, że ten sektor, bardzo szeroko rozumiany sektor czwartej rewolucji przemysłowej będzie rósł błyskawicznie. A z drugiej strony pokazałem też dane, które mówią, że jeszcze to się nie odbywa, że jeszcze firmy, przynajmniej polskie firmy, bo to odnosiło się do polskiego rynku, nie są zinformatyzowane, nie są scyfryzowane. Więc pytanie, czy to jest coś, co zachodzi na naszych oczach, ta zmiana, czy to jest jeszcze melodia przyszłości, a na razie
Na razie bawimy się w futurologię, mówiąc o tym. Dzień dobry. Generalnie z przemysłem 4.0 chyba jest tak jak z Yeti, tak? Jakby każdy słyszał i pewnie był na wielu konferencjach odnośnie przemysłu 4.0, natomiast gdyby w 2 zdaniach wytłumaczyć, czym to jest, no to każdy miałby inną definicję. Ja ze swojej strony, jak to definiujemy, więc też tylko w 2 zdaniach odnośnie tego, czym się zajmujemy, jesteśmy zakładem produkcyjnym, jak pewnie wszyscy, którzy tutaj są obecni, i specjalizujemy się w obróbce stali. Jednym też z produktów są kotły grzewcze, które produkujemy. I dla nas pewnym wyzwaniem, które mieliśmy, nad którym pracujemy i definiujemy sobie jako element właśnie wdrażania przemysłu 4.0, jest to, że mając kilkunastu kluczowych dostawców, gdzie każdy z dostawców ma swoje preferencje, jeśli chodzi o te elementy, które są do nas dostarczane. Mamy również kilkunastu głównych klientów, gdzie każdy z nich ma swój system ERP, każdy z nich ma swoje procedury, procesy, w jaki sposób chciałby te towary odbierać. My gdzieś tym wszystkim musimy się dopasować, biorąc pod uwagę park maszynowy, który jest na zakładzie. Dla przykładu podam, że jeden z klientów mamy ponad 20 000 detali w bazie, tak, które on może w każdej chwili zamówić. I albo zamówi kilkaset elementów, albo zamówi jeden element. I teraz kluczem dla nas było to, jak rosnąć, jak automatyzować tą produkcję, budować wydajność, a z drugiej strony być w stanie szybko się przezbrajać i widzieć, gdzie mamy straty, gdzie jesteśmy w stanie wyeliminować te czasy, za które klient nie będzie chciał zapłacić. Więc dla nas odpowiedzią oprócz informatyzacji jest też duża robotyzacja i taka praca organiczna na zasadzie szukania miejsc w firmie, gdzie te straty są generowane i próba ich eliminowania. Z tym wiąże się bardzo mocno cała kultura organizacyjna, zachęcanie pracowników do popełniania błędów, do tego, aby mogli szukać rozwiązań, żeby chciało im się te rozwiązania znajdować. Więc biorąc pod uwagę odpowiedź na temat przemysłu 4.0, z naszego punktu widzenia to jest, tak sobie to definiujemy. Natomiast pytał Pan też jeszcze odnośnie tego, czy to się w Polsce dzieje. Na ile to jest rzeczywiście realny trend? Jeszcze 10 lat temu, jeżdżąc do firm, do Niemiec, do Austrii, no człowiek wychodził z przekonaniem, kiedy ja będę na takim etapie, albo kiedy firma, w której ja pracuję, będzie mogła się pochwalić taką organizacją pracy, takimi maszynami. W tym momencie wydaje mi się, że mamy dużo ciekawych przykładów w Polsce, jakby nie musimy już jechać za granicę, żeby zainspirować się, żeby zobaczyć, jak pewne rozwiązania w firmach wyglądają. No i jak z każdą nową technologią, o czym Pan też wspominał, no na początku jest tych kilka firm, które mają dobre predyspozycje, żeby być liderami w tym temacie, ponieważ mają odpowiednią kulturę organizacyjną, mają odpowiednich ludzi, kompetencje i dbają o to, mają taki bardzo mocny fokus na to, co będzie za kilka lat i szukają rozwiązań. I to są te firmy, w którymi w tym momencie można się na nich wzorować. Sam nie ukrywam, mamy kilka zaprzyjaźnionych firm, które no, nie są naszą konkurencją, natomiast no, działamy w podobnym sektorze, gdzieś tam sobie nie wchodzimy w grę i średnio raz w roku zapraszamy ich do siebie, my jeździmy do nich na takiej zasadzie, żeby zobaczyć, co się u nich zmieniło w tym czasie i na zasadzie takiej pozytywnej wymiany informacji, wymiany wiedzy, bo no właśnie, kilka ciekawych przykładów pewnie każdy z nas mógłby podać z zaprzyjaźnionych firm. I teraz, czy my jesteśmy firmą, która ma taką kulturę organizacyjną, że jest otwarta i chętnie dzieli się wiedzą, dzięki temu też jak ktoś przyjedzie do nas, spyta, co robimy, dlaczego tak robimy, czy nie chcielibyśmy tego zmienić, jest to dla nas taki dosyć ciekawy impuls, czy bodziec do tego, żeby się zastanowić, czy faktycznie można było coś jeszcze poprawić. Więc ten temat przemysłu 4.0 jest trochę związany z tym, czy organizacja ma gdzieś ten gen poszukiwania, chęci do zmiany i szukania cały czas jakiejś tam optymalizacji. Dla nas tak to sobie definiujemy, jeśli chodzi o kwestię przemysłu 4.0 i uważam, że w Polsce no, będzie to mimo wszystko z roku na rok coraz lepiej funkcjonowało. Paradoksalnie powiem, skoro jest tak mało teraz firm, tym lepiej dla nas. Tak? Jesteśmy na trochę lepszym poziomie. A propos tych zmian, Panie Reneuszu, rozmawialiśmy mniej więcej 1,5 godziny temu i Pan wspomniał, że
Pańska firma tak naprawdę to już jest zupełnie inna firma niż ta, która powstała naście lat temu. No właśnie, jak to jest z tymi zmianami? To muszą być zmiany ciągłe nastawienie na zmiany, czy te zmiany można sobie wkładać w jakiś harmonogram i co kilka lat próbować unowocześniać swoją firmę? Witam Państwa. No to jest takie, wydaje mi się, fajne pytanie, bo i jedno i drugie. Z jednej strony zmiany wprowadzane w naszej firmie, może na początku powiem Państwu, czym nasza firma się zajmuje. Nasza firma produkuje oprawy oświetlenia awaryjnego. Jak żeśmy zaczynali wchodzić w ten temat, to elementami oznakowania dróg ewakuacyjnych w obiektach publicznych były takie strzałki naklejane na ścianę. Później te strzałki się zamieniły w takie obrazki fluorescencyjne, a jak myśmy wprowadzali nasze oświetlenie awaryjne, to wielu wykonawców, inwestorów zwracało uwagę, no po co za to płacić? To jest taka, można powiedzieć, kwiatek do kożucha, który wymaga tylko dodatkowych kosztów. Natomiast dzisiaj, po praktycznie około 18 latach działalności, również przepisy zmieniły się na tyle, że nie jest możliwe oddanie jakiegokolwiek obiektu użyteczności publicznej bez oświetlenia awaryjnego. To oświetlenie awaryjne jest we wszystkich obiektach i ono występuje w różnych stopniach komplikacji, począwszy od takich opraw awaryjnych prostej konstrukcji, tak zwanych indywidualnych, poprzez takie całe systemy zunifikowane, i również obejmują takie systemy centralnego zasilania, to znaczy są szafy z centralnymi akumulatorami, które zasilają oprawę oświetlenia awaryjnego w obiekcie. Te nasze wyroby my dostarczamy do takich obiektów jak biurowce, hotele, centra handlowe. Teraz już w zasadzie trzecią turę dostarczamy naszych wyrobów na metro w Warszawie, które się buduje. Także jest to taki wyrób, no, bez którego trudno się obejść w budownictwie przy oddawaniu obiektach. Natomiast jak myśmy tutaj rozwijali tą naszą produkcję, organizację pracy i wyroby? Po części zmiany były niejako wymuszane, ponieważ my konkurowaliśmy, mamy konkurentów w kraju, jak również konkurowaliśmy z wyrobami producentów zagranicznych, również wyrobów chińskich, które charakteryzowały się tym, że były super tanie. No i żeby takiej konkurencji I wy nie sprostać. mogliście rywalizować z cenami, więc rywalizowaliście innowacyjnością. Tak? Tak. Trzeba było właśnie jakieś tutaj takie kruczki zastosować, które powodowały, że ten wyrób był lepszy z jakiegoś powodu niż ten tani wyrób konkurencji. No i właśnie wdrażaliśmy różne innowacje, bądź to samych produktów, żeby posiadały dodatkowe funkcje, żeby były bardziej niezawodne, na co akurat w tym oświetleniu awaryjnym zwraca się uwagę, żeby były również tańsze konkurencyjne cenowo. I wydawało się, że niektóre rozwiązania wprowadzamy takie, można powiedzieć, przyszłościowe, że to są rozwiązania takie super nowoczesne, po czym po w zasadzie relatywnie krótkim czasie się okazywało, że to jest codzienność, że to trudno sobie wyobrazić, że bez tego można żyć. Tak jak podobnie dzisiaj z telefonami komórkowymi, wszyscy doskonale wiedzą, że bez tego się nie można obejść. No ale jeszcze nie tak dawno to była taka nowość, każde były różne, że już telefony komórkowe nie będzie się wyjmowało z kieszeni, tylko się otwierało jako taką książeczkę, prawda, do czytania, taki mini laptop. I prawdopodobnie za parę lat też już będzie można powiedzieć, no jak kiedyś można było nosić w kieszeni takie kwadraciki, takie prostokąciki
jest coś nowocześniejszego. Także te zmiany wprowadzane u nas były z jednej strony właśnie wymuszone rynkiem, a z drugiej strony no, na pewno była jakaś taka chęć planowania tego wszystkiego. Ale to też się odbywało na tej zasadzie, to w zasadzie chyba jest truizm, ale że w miarę dostępności różnych narzędzi, czyli jeżeli się pojawiały różne rozwiązania techniczne, które można było zastosować, no to wtedy stosowaliśmy. Ja dla przykładu podam, że pierwszymi naszymi wyrobami były wyroby, gdzie źródłem światła była świetlówka i przez długi czas żeśmy stosowali tego typu rozwiązania. Te świetlówki też ulegały różnym modyfikacjom w czasie i często się nas pytano, dobra, dlaczego nie stosujecie diod LED, które są takim nowoczesnym źródłem światła? No, a w zasadzie trudno było w tym czasie jeszcze zastosować diody. One nie miały określonych parametrów, nie miały ceny, która by usprawiedliwiała ich stosowanie. Natomiast nadszedł ten moment, pojawiły się diody o odpowiednich parametrach, w odpowiedniej cenie. No i w zasadzie dzisiaj już wszyscy się dziwią, że kiedyś takie stare rozwiązania żeśmy stosowali, a teraz w zasadzie nie produkujemy już innych wyrobów, gdzie źródłem światła jest coś innego niż dioda LED. Panie Robercie, pańska firma to producent materiałów ogniotrwałych, które mają zastosowania w różnych innych produktach. I zastanawiam się, czy w tego typu branży związanej z materiałami innowacje wymuszane są przez konkurencję, przez zmiany technologiczne, które zachodzą w obszarze materiałów, czy to jest kwestia tego, jak firmy są zarządzane i kwestia woli zarządzających, żeby te innowacje wdrażać? Robert Duszkiewicz, Zakłady Magnezytowe Ropczyce, zakład zlokalizowany, polski zakład, zlokalizowany 30 km na zachód od Rzeszowa w województwie podkarpackim. Tak jak tutaj pan redaktor powiedział, producent materiałów ogniotrwałych, izolujących wysokie temperatury od środowisk innych, czyli przemysł stalowy. Nie byłoby tony stali wyprodukowanej, gdyby nie nasze materiały izolacyjne. Materiały ceramiczne oparte o tlenek magnezu. Magnez, jak Państwo pewnie wiedzą, pierwiastek życia. Nie byłoby miedzi, gdyby nie nasze materiały, nie byłoby wyprodukowanego złota wytopionego, srebra i innych rzeczy, nie byłoby cementu, wapna, szkła, materiałów odlewniczych i innych. Na pytanie pana redaktora, co wymusza to, no wiadomo, najlepszym motywatorem jest konkurencja, tak? My na tą konkurencję nigdy nie narzekaliśmy, w tym sensie, że z 23 zakładów na początku lat 90., które były w Polsce, podobnych jak nasz, został tylko ten nasz jeden z polskim kapitałem, natomiast weszło kilka zakładów z obcym kapitałem. Przy okazji chciałbym jeszcze bronić innowacyjności polskiego przemysłu. Wbrew statystykom. Tak, wbrew statystykom jednak. Te przykłady, które tutaj pan redaktor pokazał, to są przykłady troszkę inne od tego, co my robimy, dlatego że my jesteśmy stricte zakładem produkcyjnym. Natomiast tutaj znany lekarz czy Pracuj.pl to są generalnie usługodawcy. To jest całkiem inny biznes. Nie chcę mówić, że prostszy, bo każdy biznes jest skomplikowany, inny po prostu, tak? Tam potrzeba jest analiza dużego zbioru danych. W naszym wypadku na obronę przytoczę fakt, mianowicie taki, że z ponad 80 milionów euro sprzedaży za ubiegły rok 56% było dedykowane na rynki zagraniczne wszystkich kontynentów, w ponad 40 krajach świata, między innymi takich jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy,
ale również jak Filipiny, jak Pakistan, jak Republika Południowej Afryki, Egipt i wiele, wiele innych. Więc w 2006-2007 ten eksport był praktycznie równy zeru. Więc w nieco ponad dekadę zrobiliśmy, no tak trzeba powiedzieć, ogromny postęp, dlatego że rynek krajowy był już dla nas za ciasny. Druga rzecz, w skali makro, to podam wyniki eksportu za rok 2018. To jest ponad 200 miliardów euro, czyli grubo ponad 200 miliardów dolarów. To jest mniej więcej połowa naszego PKB. Więc możemy się w udziale do PKB równać z takimi potęgami eksportowymi, jak na przykład nasz sąsiad Niemcy, tak? Więc to też pokazuje skalę skoku, jakie polskie firmy. Oczywiście tu wkład miały również zagraniczne koncerny, które do Polski weszły i zainwestowały. Niemniej jednak jest też sporo takich firm jak nasza z polskich kapitałem, który ten eksport znacząco zwiększyły. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć, czym jest rewolucja 4.0 dla mnie, jako członka zarządu, szefa finansów, logistyki, IT w naszym przedsiębiorstwie. Otóż te pierwsze rewolucje, parowa, druga elektryczna, trzecia informatyczna, są dosyć proste do zdefiniowania. Czym jest czwarta? Dla mnie ta czwarta jest rewolucją polegającą na przyspieszeniu obiegu informacji. I to obiegu informacji nie tylko w firmie, ale obiegu informacji między klientem a firmą, między firmą a dostawcą, między firmą a usługodawcą, między firmą a wieloma innymi miejscami. My jesteśmy otoczeni informacją. Obecnie tych informacji do managementu firmy spływa i do pracowników firmy spływają niesamowite ilości. Problem cały polega na tym, żeby tą informację właściwie przetworzyć w możliwie jak najkrótszym czasie i wyciągnąć z tego właściwe wnioski. I dla mnie właśnie rewolucja 4.0 to jest przyspieszenie obiegu informacji w firmie. Wiadomo, że każda sekunda w firmie kosztuje. To przyspieszenie sprowadza się do po prostu obniżenia kosztu jednostkowego wyrobu. I tak na końcu, jeśli mam zdefiniować rewolucję 4.0 w stosunku do obecnych trendów rynkowych, to jest wyprodukowanie wyrobu w cenie jednostkowej takiej wyrobu jednostkowego w cenie wyrobu masowego. Do tego się dla mnie sprowadza rewolucja 4.0. Tak jak 10 lat temu ja słyszę cały czas od dyrektora produkcji, że jest nacisk na to, żeby serie były coraz krótsze, żeby setupy były coraz szybsze, dlatego że kiedyś, powiedzmy, ustawiało się prasę u nas w naszej firmie na tydzień i ona robiła przez tydzień to samo. Teraz ta sama praca jest kilka razy dziennie ustawiana. Natomiast klient nie akceptuje wyższej ceny i ta cena z tego ustawienia, powiedzmy, jednego co 2 godziny, co 3 godziny, powinna być lub powinna się przynajmniej maksymalnie zbliżyć do ceny tego wyrobu, który był produkowany przez cały tydzień. To jest dla mnie rewolucja 4.0. Czyli czas, koszty i większa produktywność. Najprościej rzecz ujmując tak. Panie Rafale, kilka dni temu rozmawialiśmy trochę na temat właśnie 4. rewolucji przemysłowej, trochę na temat wdrażania innowacji w polskich firmach i zapytałem Pana, czy polskie firmy produkcyjne stać na informatyzację? I Pan ciekawą rzecz powiedział. Powiedział Pan, że nie stać na brak informatyzacji. Co to znaczy? Na razie jeszcze na rynkach eksportowych mamy przewagę. Ten eksport w ostatnim czasie troszkę zmalał, natomiast firmy produkcyjne eksportowały bardzo dużo za granicę. Obawiam się, że ten zwiększony eksport i ta konkurencyjność nasza troszkę wynikała z niższych kosztów pracy i jeżeli nie odrobimy zadania domowego w postaci właśnie wprowadzania innowacyjności, wprowadzania nowych technologii, możemy gdzieś tą naszą przewagę zatracić. Już ją zatracamy. Jeżeli nie dorównamy rynkom zagranicznym,
nie będziemy mieli czym konkurować. Także nasze produkty na rynku eksportowym przestaną być konkurencyjne. Jeszcze na chwilę obecną te koszty pracy są niższe, one rosną i mam takie obawy, że to może być wynikiem tego. Dlatego mówię, że nie stać nas, bo jeżeli te koszty nie będą już konkurencyjne, wtedy przewagę możemy zdobywać tylko właśnie innowacjami. A panowie mają swój patent, swój pomysł na wdrażanie innowacji w firmie. To może podam taki przykład, trochę nietypowy, ale swego czasu Dariusz Miłek, twórca CCC, powiedział nam, że on na swoją grupę kolarską przeznacza każdego roku 0,5% przychodów swojej firmy. I zastanawiam się, czy da się taki model przeznaczania konkretnej kwoty, czy konkretnej części przychodów na innowacje wdrożyć w firmie produkcyjnej. Panie Szymonie, jak to wygląda w Wipaszu? Macie swój stały plan, stały pomysł, stały patent na wdrażanie rozwiązań cyfrowych? Nie jestem pewien, czy takie podejście stałego procentu, czy stałego budżetu Czy by się sprawdziło? byłoby dobre. Tak naprawdę, jeżeli tutaj podnieść to, co powiedział pan prezes Duszkiewicz, tak, że ta rewolucja 4.0, ja się z tym zgadzam, tak? To jest w istocie tempo przetwarzania informacji, no to musimy wiedzieć tak naprawdę tempo wszystkiego we współczesnym świecie jest coraz szybsze. I tak naprawdę, no zwłaszcza w tych obszarach innowacyjnych. Więc gdybyśmy mieli tylko albo aż, no zależy jaka będzie sytuacja, stały procent czy stałą kwotę przeznaczoną na tego rodzaju inwestycje, no to byśmy się zamknęli w jakimś trybie działania. Ja myślę, że te szanse, które się pojawiają, one są identyfikowane na bieżąco. Ja też mam stały kontakt z naszymi dyrektorami produkcji i oni mówią, co trzeba zrobić, żeby zbliżyć się do tego przemysłu nowoczesnego, żeby się zbliżyć do tych no właśnie konkurentów z zachodu, z którymi nie możemy konkurować dużo dłużej kosztami pracy, czy w ogóle kosztami wytworzenia, takimi fizycznymi, a musimy zacząć po prostu nawiązywać walkę na polu jakości, na polu innowacyjności naszej produkcji, na polu możliwości zarządzania, no właśnie tymi seriami produkcyjnymi, możliwości zarządzania tym, co produkujemy, jak elastycznie, jak szybko dostarczamy. Bardzo trudny jest rachunek ekonomiczny oceny każdego przedsięwzięcia innowacyjnego, bo tutaj Coś często niepoliczalnego jednak. to jest trudno. No, jest to w jakiś sposób policzalne i staramy się takie kalkulacje robić, ale to jest tyle kwestii właśnie trudno policzalnych, takich jak kwestia bezpieczeństwa, tak, które trudno zmierzyć, kwestia jakości, którą trudno zmierzyć, że koniec końców jest jednak duży element takiej oceny zdroworozsądkowej, czy powiedzmy w oparciu o znajomość biznesu, o znajomość rynku, o znajomość okoliczności tej sfery, którą chcemy unowocześnić. No, że po prostu na bazie tego zdrowego rozsądku, na bazie jakichś tam środkowych kalkulacji trzeba podejmować te decyzje świadomie i rzeczywiście w praktyce Wipaszu ja mogę powiedzieć, okazje się zdarzają, czasami się dowiadujemy o nowych możliwościach unowocześnienia czegoś w firmie. Za każdym razem podchodzimy do tematu otwarcie, staramy się go rozpoznać możliwie dobrze i jeżeli jest to temat wart inwestycji, to inwestujemy, nie czekamy na żadną nową perspektywę budżetową, na żaden nowy czas, tylko po prostu trzeba działać, no bo rynek ucieka, innowacja jest innowacją tylko przez skończony okres czasu, a potem jest już tylko powtarzaniem tego, co robią inni. Jak się panowie uczą wdrażania innowacji i jak później uczą swoich pracowników? Panie Grzegorzu, jak to wygląda w pana przypadku? Tutaj właśnie chciałem się zgodzić w kontekście wdrożenia nowej technologii, bo jakby my na tym budujemy konkurencyjność firmy. W formie przykładu, żeby troszeczkę lepiej też to Państwu zobrazować, no w perspektywie 2 miesięcy będziemy mieć zamontowane stanowisko do spawania hybrydowego, to jest połączenie metody laserowej oraz spawania metodą MAC. Osoby z branży stalowej pewnie lepiej wiedzą, o czym w tym momencie mówię. I według naszej wiedzy są 3 takie stanowiska w Polsce, z czego tylko jedno, które faktycznie działa. Tak? I jakby stoimy przed bardzo dużym wyzwaniem, jak to zrobić, żeby tego nie spieprzyć, tak? Żeby ta innowacja faktycznie przyniosła korzyści, a nie zahamowała procesu inwestycyjnego albo no, żeby nie spowodowała gdzieś tam negatywnych wyników finansowych. I trochę wcześniej mówiłem o odnośnie kultury organizacyjnej, o tym zaraz 2 słowa. Natomiast dzielimy sobie
wdrażanie tych innowacji na mniejsze kroki. Chodzi o to, żeby być w stanie opanować jakąś partię, jakąś część tego procesu wcześniej, nauczyć się go, a dopiero potem robić taki skok. Innymi słowy, zamiast bardzo dużej zmiany, staramy się to podzielić na 2-3 mniejsze etapy. Jak rozwiązaliśmy to w tym aspekcie, wiedząc, że w maju, czerwcu tego typu inwestycja, instalacja będzie u nas montowana, na koniec tamtego roku zamontowaliśmy nowy robot, po prostu do spawania metodą MAC, natomiast na tych komponentach, bazując na tych dostawcach, którzy będą dostarczali teraz tę technologię. To powoduje, że ludzie, cała organizacja uczy się czegoś prostszego, coś co łatwiej opanować, jeśli chodzi o szkolenie, jeśli chodzi o rozwiązanie, nauczyć się współpracy z dostawcami tej technologii. No i to zwiększamy szanse powodzenia, jeśli chodzi o wdrożenie tej technologii. Czy się uda, z chęcią przy kolejnym spotkaniu za rok będę w stanie o tym powiedzieć. Natomiast chodzi o to, żeby minimalizować ryzyko. Podobnie przy wdrażaniu technologii czy wdrażaniu nowych technologii przy innych obszarach w zakładzie, jakby jest to na zasadzie podzielenia na pewne łatwiejsze do opanowania procesy, żeby jednak te kompetencje ludzi można było budować. I to, o czym wspominałem też odnośnie kultury organizacyjnej, jakby bardzo mocno dbamy o kwestie awansów wewnętrznych i jest mało osób u nas w firmie, które nie przeszły przez bycie operatorem na maszynie albo przez bycie spawaczem i potem to są te osoby, które jakby czują proces, znają i przy dobrej postawie, przy tych predyspozycjach, które te ludzie mają, przy oczywiście odpowiedniej ilości wiedzy, szkoleniach, warsztatach, na które jeżdżą, jakby potem to są osoby, które łatwiej, szybciej te technologie wdrażają, więc tutaj jest kwestia tego, aby mocniej zwracać uwagę na tych perspektywicznych ludzi, którzy u Państwa w firmie pracują, bo to są te osoby, którym bardziej zależy, więc jeśli nauczą się czegoś, to nie pójdą do konkurencji za płotu, tylko zostaną u Was, bo są już lojalnymi pracownikami, a po drugie, bardzo dobrze ten proces podstawowy znają i przy odpowiedniej ilości wiedzy, szkoleniach są w stanie te rzeczy zautomatyzować. No i właśnie taka kwestia kultury popełnienia błędu. Jakby to jest coś, na co mocno zwracamy uwagę. Pozwalamy popełniać błędy i to jednak powoduje, że pewne rzeczy mogłyby być szybciej, ale jednak jest poczucie, że szukamy rozwiązań, nie szukamy problemów i nie wiem, nie stopujemy ludzi przed chęcią jakiejś zmiany. No i te kilka czynników faktycznie pomaga. Świadomie pomijam kwestię finansowania tego typu inwestycji. Przy obecnych kosztach finansowych, z tego co też słyszałem, jest bardzo dużo osób, dyrektorów finansowych na sali dzisiaj, więc zdobyć w tym momencie finansowanie nie jest tak kłopotliwe jak kilka lat temu, więc to jest kwestia takiej racjonalnej analizy, takiego zdroworozsądkowego podejścia, czy faktycznie ta inwestycja nam się zwróci, czy nie. Natomiast każdy dyrektor finansowy jakby potrzebuje tego Excela i jednak na końcu było na plusie. Tak? A ma Pan takie poczucie, że przydałyby się jeszcze jakieś dodatkowe zachęty do bycia innowacyjnym dla firm produkcyjnych, zachęty państwowe, zachęty na przykład podatkowe, jakieś ulgi? To jest coś, czego Wy jako producenci, Wy mówicie w zasadzie jak właściciele firm technologicznych, a nie produkcyjnych, ale jednak jesteście producentami. To jest coś, czego oczekujecie, czego potrzebujecie? Nie ukrywam, że nasza firma bardzo mocno bazuje na dofinansowaniach unijnych, jednak to, że pewne rozwiązania są współfinansowane z funduszy unijnych, to też trochę bardziej zachęca do podjęcia tego ryzyka, tak? Ponieważ część odpowiedzialności środków jest dofinansowane, więc to też powoduje też takie nastawienie na to, żebyśmy szukali nowych rzeczy w naszym zakresie, jeśli chodzi o produkty, które produkujemy, jeśli chodzi o technologie, które mamy, aby one mogły, żeby były trochę inne niż to, co jest w tym momencie standardem na rynku, tak? I potem widzimy z perspektywy czasu, czasami pół roku, czasami 2-3 lat, że te decyzje były słuszne, ponieważ pozwoliły być tu, gdzie teraz jesteśmy, i znowu zgromadzić pewne środki na kolejne inwestycje. I to już potem trochę działa niczym takie koło zamachowe, które nakręca kwestie wdrażania. I mając właśnie tych lojalnych, zaangażowanych pracowników, kiedy oni widzą, że jest nowa maszyna, technologia uruchamiana, wdrożona,
jakby im też zależy, żeby ta maszyna pracowała, czy to urządzenie, czy ta technologia, więc tutaj też widać no, bardzo dużą chęć do usprawnień, do tego, że sama maszyna jakby nie zarabia, ale jakby ta technologia, ten proces, poukładanie tego wszystkiego, to faktycznie no, danie ludziom możliwości, żeby oni jakby poczuli się właścicielami procesu i właścicielami tego danego tematu, to faktycznie potem daje znakomite rezultaty. Jeśli chodzi o to, żeby ta maszyna, technologia była w pełni wykorzystywana, no i to przynosi oczywiście na samym końcu wynik finansowy. I to jakby to jest temat, jeśli chodzi o wdrożenie, natomiast tutaj, o czym pan prezes Rafał też wspominał, kwestia sensownego spięcia tego wszystko w systemie informatycznym, czyli kwestia tego, aby szybko mieć tą informację, czy ta maszyna pracuje, nie pracuje, czy ta technologia jest wykorzystywana, czy nie. Kwestia jakichś opomiarowania maszyn i weryfikacji, na jakim etapie jest jakie zlecenie, ponieważ klient no, chce informacji już, albo za 5 minut, co się dzieje z danym zleceniem. I biorąc pod uwagę ilość skomplikowanych procesów, musimy też mieć możliwość kontrolowania tego, żeby być w stanie tego klienta poinformować, a przy okazji szukać tych miejsc, gdzie nadal generowane są straty, tak? I zastanawiać się, czy jesteśmy w stanie gdzieś jeszcze jakiś temat poprawić, czy to jest związane z kolejną inwestycją, czy to jest kwestia trochę inaczej poukładać logistykę na zakładzie, jak pewne towary będą dostarczone i dowożone. Być może trochę się podłożę tym pytaniem, ale muszę je zadać, bo przez pół godziny przekonywałem, że poszukiwanie wartości dzisiaj powinno się sprowadzać do poszukiwania optymalnej drogi technologicznej tak naprawdę. No i właśnie, czy rzeczywiście jest tak z Waszej perspektywy, z perspektywy ludzi działających w sektorze produkcyjnym, że teraz trzeba się, myśląc o inwestycjach, zatroszczyć przede wszystkim o technologię, to jest taki najważniejszy cel inwestycyjny, czy może coś innego? Czy jesteśmy na takim etapie, jeśli chodzi o nasz sektor przemysłowy, że bardziej się opłaca inwestować jednak w kadry, w logistykę, w marketing, w coś innego? Panie Robercie? Znaczy, jak zawsze trzeba, no, tych środków jest zawsze za mało, pomimo tego, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, my również korzystamy szeroko z dotacji unijnych i dzięki temu zrealizowaliśmy wiele inwestycji. My już dawno temu zdaliśmy sobie sprawę, że nasz wyrób to nie jest sprzedawanie kilograma cukru i ślepą uliczką jest konkurowanie z producentami chińskimi ceną, donikąd nas nie zaprowadzi. Postawiliśmy na technologię i innowacje. Zainwestowaliśmy w ciągu kilku ostatnich lat grubo ponad 20 milionów złotych w dział badawczo-rozwojowy na niecałe 600 osób pracujących w firmie, 40 osób to jest dział B+R, tworzący nowe technologie dla naszej firmy, więc kładziemy tu duży nacisk. Niemniej jednak nie zapominamy o inwestycjach w inne sektory firmy. No, ludzie wiadomo, naszym zdaniem to jest podstawowy kapitał. U nas na przykład rotacja pracowników długoterminowa jest bardzo niewielka. Firma jest na tyle dobra, że wiąże pracowników z sobą i nie szukają nowych możliwości pracy, więc bardzo też w ten obszar inwestujemy, ale również nie zaniedbujemy takich normalnych inwestycji w środki trwałe, tak? Technologie się zmieniają. Zainwestowaliśmy w sporo tutaj do pana prezesa Rafała też ukłony. Było 9 lat temu, 2010 rok, kiedy zaczęliśmy wdrażać system Impuls, to była inna firma w ogóle. Szybkość obiegu informacji, informacja zarządcza o wyniku, to były lata świetne od tego, co mamy obecnie. Kupiliśmy Impuls, zaczęliśmy go wspólnie z firmą BPSC rozwijać. Obudowaliśmy go innymi systemami jak jak RCP, jak MPS. Cały czas opomiarowujemy maszyny, także cały czas usprawniamy to i dążymy do skrócenia czasu obiegu informacji, bo szybka informacja, nawet czasami trochę mniej dokładna, jest lepsza niż dokładna, ale dostarczona za późno.
Więc inwestujemy zarówno w informatykę, wydajemy sporo pieniędzy na sprzęt, na i software, i hardware. Inwestycje są konieczne po prostu. No, natomiast B plus R to jest, można powiedzieć, nasz konik, bo wiemy, że nie wygramy z Chińczykami, co już powiedziałem, nie wygramy z Hindusami, nie wygramy z Rosjanami, tymi low-cost countries, jeśli nie będziemy sprzedawać wiedzy inżynierskiej naszych inżynierów naszym klientom, jeśli u klienta nie będziemy rozwiązywać ich problemów. Klient, wiadomo, że przynajmniej w naszej branży, zwraca uwagę ogromną na cenę, natomiast jest w stanie zaakceptować wyższą cenę, jeśli na miejsce pojedzie nasz inżynier i rozwiąże mu problem. Problem na przykład w zbyt dużym zużyciu materiałów ogniotrwałych, problem w ilości wytopów w danym piecu czy w konwertorze. Jeśli te problemy nasz człowiek rozwiąże, jeśli go wesprze swoją wiedzą w trakcie procesu produkcyjnego, jeśli przeprowadzimy badania post-mortem i wykryjemy jeszcze jakieś możliwe optymalizacje, którymi się podzielimy z klientem, to klient po pierwsze wybierze ofertę naszej firmy, po drugie wiąże się z naszą firmą na długi okres. Panie Ireneuszu, to co mnie zastanawia, z uwagi na to, że mamy wśród publiczności szefów firm, prezesów, właścicieli, menedżerów, jak można się uczyć technologii, jak ludzie na tych wysokich stanowiskach mogą poznawać sektor technologiczny, poznawać swoją branżę od tej innowacyjnej strony. Skąd czerpać wiedzę na ten temat? Czy to trzeba zwiedzić pół świata, zobaczyć te kraje, które przodują, jeśli chodzi o cyfryzację przemysłu, czy można to zrobić jakoś inaczej, stacjonarnie, w prostszy i szybszy sposób? Jak Pan się uczy na przykład nowych technologii? No, jeśli o nas chodzi, to my uczymy się poprzez kontakt właśnie z rynkiem, z konkurencją, śledząc zmieniające się przepisy. One w zasadzie wymuszają innowacje, one wymuszają zmiany, że zmiany są konieczne. Potem jest tylko pytanie, dobrze, to jak to należy skonsumować, żeby ten rozwój był optymalny od strony ekonomicznej, żeby przynosił jak najlepsze rezultaty dla firmy. No i u nas w firmie mamy na stałe taki dość w stosunku do wielkości firmy dział konstrukcyjny, który śledzi technologie dostępne i poprzez jak gdyby zamykanie tutaj obiegu informacji z klientami, z taką prewencją bezpieczeństwa, z którą też mamy kontakt na obiektach, tworzy się wymagania co do wyrobów, no i jakby później jeszcze prowadzimy takie dyskusje strategiczne, ponieważ tych pomysłów czasami jest więcej i trzeba spośród kilku wybrać ten jeden taki właściwy, który stwarza najlepsze perspektywy dla firmy, perspektywy pod względem konkurencyjności, no i pod względem ekonomii wykonania. No i oprócz, czyli dla nas, dla naszej firmy ważny jest wyrób, żeby on miał odpowiednie funkcje, był odpowiednio niezawodny, w odpowiedniej cenie, jak również właśnie to, co tutaj przedmówcy, koledzy zwracali uwagę, przepływ informacji. Także drugim takim sektorem, w który też staramy się maksymalnie inwestować, jest właśnie informatyzacja, przepływ informacji. Specyfika naszej produkcji polega między innymi na tym, że mamy tam określoną ilość wyrobów w produkcji, ale każdy z tych wyrobów cechuje się stosunkowo dużą ilością wariantów i niemożliwym jest utrzymywanie takiego składu magazynowego, z
którego klienci mogliby korzystać. Dlatego my produkujemy na zamówienie klientów. I te wszystkie zamówienia charakteryzują się dość dużą zmiennością. Serie są różne, od jednej sztuki poprzez tam kilkadziesiąt, kilkaset. Także tutaj odpowiednie dostosowanie tego systemu informatycznego, począwszy od zaoferowania klientowi, złożenia zamówienia, przygotowania dokumentacji technicznej, wykonania produkcji, przetestowania, zgromadzenia wszystkich wyników z produkcji jest istotny. Jest właśnie ważny, żeby się odbył w określonym czasie, dlatego właśnie ta interdyscyplinarność tutaj jest taka dość ważna w naszej firmie. Panie Rafale, ponieważ cały czas kręcimy się wokół zmian, wokół tempa, rosnącego tempa zmian, ja jeszcze raz odwołałem się do naszej rozmowy sprzed kilku dni. Pytałem Pana wtedy o relacje pomiędzy dostawcami systemów informatycznych, pomiędzy dostawcami technologii, a firmami produkcyjnymi. I Pan wspomniał, że zmienia się to dość zasadniczo, ponieważ te relacje się zacieśniają. Że to już nie jest dostarczenie produktu, który może lub niekoniecznie będzie pasował firmie produkcyjnej, tylko to jest wspólna praca nad tym, żeby ten produkt był wkomponowany, uszyty na miarę. Z czego to wynika i jakie konsekwencje to ze sobą niesie? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym krótki komentarz jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, a mianowicie myślę, że zamiennie stosujemy wdrażanie technologii z wdrażaniem innowacji. To są dwie różne rzeczy. Innowacja nie wynika z analizy danych, z analizy faktów, tylko wymaga wysilenia wyobraźni. To jest taka różnica jak między Uberem a MyTaxi. Te same technologie, całkiem inna koncepcja. Uber funkcjonuje całkiem inaczej. Tak samo jak Airbnb i Booking. I jeżeli chodzi o technologię, no to polskie firmy myślę, że nie odstają jakoś zasadniczo od rynku zagranicznego. Natomiast jeżeli chodzi o te innowacje, dalej uważam, że Polska jest jeszcze gdzieś daleko. Patrząc na rankingi, to jest w tej trzeciej z 4 grup, że nawet nie doganiamy, jesteśmy zdecydowanie poniżej tej średniej. Tych innowacji brakuje. Poza paroma przykładami bardzo fajnymi, natomiast tej kultury innowacyjnej brakuje. Na pewno ta współpraca z instytucjami, z uczelniami gdzieś tam kuleje. Te zachęty podatkowe są jednak niewielkie. Programy unijne wspierają, ale one są zbyt skomplikowane i trudne i nie zawsze to się udaje uzyskać te środki. Także ta innowacyjność powinna być gdzieś tutaj wspierana przez nasz rząd, przez instytucje. A może nie jesteśmy dość kreatywni jednak? Czy to nie jest problem? Niekoniecznie. No, jeżeli nasi programisty wygrywają różnego rodzaju rankingi, czy w różnych konkursach startują, czemu zagraniczni programiści tam się nie pojawiają? Bo pracują w firmach, gdzie zarabiają pieniądze. Nasi programiści pracują w firmach, ale tą innowacyjność mogą wykazywać nie w firmach, bo chyba jednak firmy nie są na to gotowe, a właśnie poprzez takie inicjatywy jak konkursy czy takie eventy. Natomiast wracając do Pana pytania, oczywiście tak, my uważamy, że my nie dostarczamy oprogramowania, dostarczamy wartość, jaką klient oczekuje. My nie chcemy poprawiać czy dawać satysfakcję tylko i wyłącznie użytkownikom systemu, ale chcemy, żeby firmy, które używają Impulsa, osiągały sukces w swojej branży. Także to jest trudne, my tego się też uczymy jeszcze, żeby nie skupiać się i nie słuchać pojedynczych grup czy pojedynczych przedstawicieli obszarów firmy, ale szukać wartości dla firmy jako takiej. Niekiedy to może iść nie w zgodzie z interesem danego działu, no ale myślę, że firmy to z biegiem czasu będą doceniać. Natomiast to dzielenie się firmy z nami tymi informacjami jest jeszcze troszkę ograniczone i myślę, że firmy też często nie wiedzą, gdzie szukają tej wartości. Chcą zinformatyzować firmę, myślą, że samo to w sobie da jakiś efekt. Oczywiście da, ale jeżeli nie wiedzą, czego oczekują, jakiej wartości od systemu, no to nie jest to optymalne na pewno. I dlatego my też te wszystkie programy, o których wcześniej wspominałem, które od jakiegoś czasu wdrażamy, czyli wspólnie z klientami budujemy roadmapę, wspólnie z klientami przeprowadzamy programy pilotażowe i adopter, to wszystko ma służyć temu, żeby dostarczać wartość, nie oprogramowanie, które klient może tak zastosować lub tak zastosować.
Panowie, zostańmy przy wartości, ale już darujmy sobie technologię i skupmy się na wartości w kontekście całego sektora przemysłowego i gospodarki, ponieważ zastanawiam się, czy jest się czego bać, czy firmy produkcyjne mają się czego bać, patrząc chociażby na wskaźnik PMI, który od dłuższego czasu znajduje się poniżej poziomu 50 punktów, czy patrząc na to, że odnotowaliśmy ostatnio najszybsze tempo spadku zleceń eksportowych od 2009 roku. Co to oznacza dla naszego przemysłu, Panie Szymonie? Jest się czego bać? Czy jest się czego bać? Wskaźnika PMI, czy się należy bać, czy się należy bać innych wskaźników? No ja na biznes patrzę trochę przez jednak pryzmat tej mojej skali mikro, tak, i mojego sektora. No są lepsze, gorsze momenty, tak. Na pewno no, te marże jakieś tam powiedzmy się utrzymują. Czy one w tym momencie są duże na tle jakiejś tam historii? Mi się wydaje, że nie, że generalnie wszystko ma tendencję do tego, że te marże gdzieś tam spadają i przypuszczam, że w jakimś stopniu wynika to w ogóle z jakichś tam powiedzmy tych zjawisk makroekonomicznych, które dotyczą nas wszystkich. Powiedzieliśmy wcześniej, że Polska jest oparta, PKB Polski jest oparte w 50% ponad tam na eksporcie, tak? Wśród tych 200 miliardów euro eksportu, no to tak powiedzmy skromne 2,4 miliarda euro eksportu to jest właśnie to nasze drobiarstwo. I to jest też bardzo podobnie, bo 50% produkcji. No i musimy wiedzieć, no Polska to jest kraj, jeszcze wrócę na chwilę do tej technologii, tak? A jednak. I na moment, bo Polska to jest kraj, który mocno się rozwijał długi czas poprzez transfer technologii, tak? Czyli tutaj rzeczywiście odróżniając tą innowację od technologii, możemy powiedzieć, że Polska kupowała gotowe rozwiązania z zachodu i polscy przedsiębiorcy kupowali te gotowe rozwiązania z zachodu i przez to no, kupowanie niekoniecznie jest tańsze, ale jest szybsze niż wdrażanie, tak? Czy niż wymyślanie nowych rozwiązań. To nam dało dużą skalę wzrostu. Czy my dalej możemy tą technologię transferować, kupować? No mi się wydaje, że no ten polski przemysł, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, to jest już przemysł no, doinwestowany, tak? I te duże przedsiębiorstwa, które inwestowały w siebie, które nie zapomniały o tym, że trzeba wydawać te pieniądze, żeby w tą przyszłość lokować, no to te przedsiębiorstwa myślę, że mają te niezbędne powiedzmy narzędzia pracy. Natomiast teraz to się już trochę wyczerpało, już rzeczywiście musimy robić te długie wdrożenia, wymyślać nowe rozwiązania tak dla siebie, tak, bo nikt nam łatwo nie sprzeda teraz z zachodu jakiegoś rozwiązania, musimy je trochę sami wymyślać i to jest jedna z przyczyn. No druga jest taka, że chyba ten sentyment gospodarczy, tak jak się obserwuje, trochę spada na całym świecie właśnie, tak, i tak jak patrzymy na Polskę, na Europę, wydaje mi się, że nastawienie nawet konsumpcyjne ludzi na świecie jest trochę bardziej konserwatywne niż kiedyś. Kiedyś to było branie kredytów i wydawanie pieniędzy, no teraz jest ileś niepewności politycznych, gospodarczych, do tego pewnie dochodzi jakiś ogólny stres życia i ludzie tak tych pieniędzy nie wydają, a to się przekłada na to, że to jest mniejsze zapotrzebowanie na dobra konsumpcyjne, dalej na przemysł, który te dobra konsumpcyjne dostarcza. Natomiast czy się mamy bać? Ja lubię powtarzać, róbmy swoje. I jaka by nie była ta koniunktura, jakie by nie były te wskaźniki, myślę, że jeżeli będziemy robić swoje i będziemy to robić dobrze i będziemy mieli zawsze pomysł na siebie i patrzeć będziemy w przyszłość pozytywnie, damy z siebie co najlepsze, to poradzimy sobie i jako firmy, i jako gospodarka. To właśnie w kontrze do tych wskaźników PMI też warto się odnieść do całkiem niezłego wyniku, jeśli chodzi o produkcję przemysłową i zostały te wyniki dotyczące produkcji przemysłowej moim zdaniem bardzo ciekawie skomentowane przez ekonomistów mBanku na Twitterze. Pozwolę sobie ich zacytować. Handel światowy się pali, wali, sentyment na dnie, PMI na poziomach poniżej 2013 roku, a polski przemysł zasuwa jak mała ciuchcia. Może tym dobrym akcentem zakończmy. Bardzo Panom dziękuję.